Cześć! W dzisiejszym odcinku poruszymy ważny temat dotyczący Twojego czworonoga. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć jego potrzeby i zachowania, jesteś we właściwym miejscu. Chcesz wiedzieć więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. Cześć i witajcie, moi drodzy, w kolejnym odcinku Kundel Podcastu. Z tej strony Paweł, wasz psiopasjonat i opowiadacz rzeczy dziwnych, choć całkiem psich. Dziś porozmawiamy o czymś, co każdy psi opiekun zna aż za dobrze, o tych wszystkich zaskakujących, śmiesznych, czasem niezrozumiałych zachowaniach naszych pupili. Bo umówmy się, psy potrafią zaskoczyć. Jednego dnia tarzają się w trawie z miną, jakby wygrali los na loterii. Drugiego leżą brzuchem do góry jak małe foczki, a trzeciego zakopują smakołyki pod poduszką, jakby szykowały się na wojnę. Czy to normalne? Czy one coś nam przez to mówią? No właśnie, dziś spróbujemy to wspólnie rozgryźć. Zostańcie z nami, bo ten odcinek będzie nie tylko ciekawy, ale też, mam nadzieję, zabawny i pełen czułości. I może, kto wie, zobaczycie swojego psa w zupełnie nowym świetle. Może zrozumiecie, dlaczego śpi z łapami w górze, albo czemu tak namiętnie tarza się w świeżo skoszonej trawie. A jeśli podobają Wam się nasze odcinki, to pamiętajcie, proszę, kliknijcie subskrybuj, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, chociażby jedno słowo, serduszko czy uśmiech. To bardzo pomaga nam docierać do kolejnych miłośników psów i tworzyć coraz lepsze treści, z sercem, z pasją, no i z merdającym ogonem. Dziękujemy Wam, że jesteście z nami, naprawdę. Bez Was to byłby tylko podcast. A z Wami to jest mega, giga Kundel Podcast. To co? Gotowi? No to zaczynamy. Psy mają naprawdę zdumiewający repertuar zachowań, które z naszej ludzkiej perspektywy mogą się wydawać dziwne, zabawne albo po prostu niezrozumiałe. Czasem patrzymy na nie i pytamy, ale o co ci chodzi, futrzaku? A one tylko przewracają się na grzbiet, zadowolone, wyciągają łapy do góry i wyglądają tak, jakby miały właśnie najlepszy dzień w życiu. Weźmy na przykład to legendarne pokazywanie brzuszka. Kto z nas nie zna tego widoku? Psiak leży rozciągnięty jak dywan, brzuch do góry, łapy w powietrzu, z oczami mówiącymi „no głaszcz”. Ale czy to na pewno zawsze zaproszenie do pieszczot? Nie do końca. Czasem taki gest oznacza zaufanie, innym razem uległość, a jeszcze w innych sytuacjach może być po prostu strategią, bo psy dobrze wiedzą, że jak się człowiekowi pokaże ten mięciutki, puchaty brzuch, to człowiek przepadł i już należy tylko do nich. Genialne, prawda? Ale niektóre psy idą o krok dalej. Nie tylko pokazują brzuszek, one na nim zasypiają. Leżą na plecach, z nogami w górze jak przewrócone owady i chrapią w najlepsze. To nie tylko zabawny widok, ale też sygnał, że pies czuje się całkowicie bezpieczny. To jest taka psia wersja totalnego relaksu. Brzuch, jak wiemy, to najbardziej wrażliwa część ich ciała. I jeżeli pies śpi właśnie tak, odkryty, rozluźniony i kompletnie bezbronny, to znaczy, że ufa wam bez granic. A to już coś więcej niż miłość. To coś jak psie zen. A co z tarzaniem się w trawie? No właśnie. Niektóre psy robią to jak w transie. Wytarzają się z jednej strony, potem z drugiej, potem jeszcze raz, jakby w tej trawie ukryte były najcudowniejsze perfumy świata. I może właśnie tak jest? Dla psa zapach świata to coś o wiele ważniejszego niż dla nas wygląd. Może w tej trawie kryje się historia innego psa, ślad kota, nutka dzikiego zioła albo po prostu zapach życia. Czasem to też sposób na ochłodę albo naturalny masaż. A czasem, cóż, pies po prostu się cieszy i pokazuje to całym sobą. I jeszcze jedno, równie tajemnicze, zakopywanie smakołyków. Znacie to? Dajecie psu pysznego gryzaka, a on zamiast go zjeść, zaczyna go chować. Pod kocem, za poduszką, w ogrodzie, a nawet pod waszym łokciem. I robi to z taką powagą, jakby był strażnikiem skarbu tysiąclecia. To jest czysty instynkt. Psy są potomkami wilków. I nawet jeśli mają pełną miskę codziennie o tej samej porze, to gdzieś głęboko mają zapisaną potrzebę przetrwania.
Schowaj dziś, bo jutro może nie być. I niech nikt się nie dowie, gdzie zakopałem. To wszystko jest piękne, prawdziwe i jedyne w swoim rodzaju. W tych drobnych gestach psy mówią do nas więcej, niż potrafi niejedno ludzkie słowo. I jeśli się na chwilę zatrzymamy, jeśli spojrzymy naprawdę uważnie, to może zrozumiemy, że za każdym dziwnym zachowaniem kryje się mała opowieść. O uczuciach, o pamięci, o tym, co dla nich bardzo ważne. Czasem pytacie nas w wiadomościach, dlaczego wasz pies tak robi? Czemu zachowuje się w sposób, którego nikt inny nie potrafi wyjaśnić? Ale właśnie w tym tkwi magia. Każdy pies jest inny. I choć wiele zachowań ma swoje naukowe podstawy, to przecież są też takie chwile, których nie da się rozłożyć na czynniki pierwsze. Chwile, które po prostu czujemy. Może twój pies tarza się w trawie dokładnie w tym samym miejscu, gdzie dawniej biegał z przyjacielem. Może śpi na plecach, bo czuje się przy tobie tak bezpieczny, jak nigdzie indziej na świecie. Może chowa ten jedyny smakołyk, bo wie, że kiedyś, w jakimś trudnym dniu, wyciągniesz go z poduszki i się uśmiechniesz. Zachowania naszych pupili to nie tylko instynkt, to także emocje, pamięć, relacja. One nas czytają, rozumieją, reagują na ton głosu, na nastrój, na to, że jesteśmy trochę smutni albo trochę bardziej zmęczeni niż zwykle. I dają nam znać, po swojemu. Dlatego nie bójmy się patrzeć głębiej, obserwować, uczyć się ich języka, bo gdy tylko zaczniemy ich słuchać naprawdę, nie tylko uszami, ale i sercem, to odkryjemy coś pięknego. O nich i o sobie. Dziękujemy wam, że byliście z nami w tym odcinku, że nas słuchacie, że komentujecie, że wracacie do naszych podcastów z radością i ciekawością. To właśnie dzięki wam możemy opowiadać te historie dalej. Zostawcie łapkę w górę, jeśli podobał wam się ten odcinek. Napiszcie, co najbardziej rozczula was w waszych psach, a może macie własne historie o tym, co robią, kiedy nikt nie patrzy? Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel Podcastu. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą wam lepiej dbać o waszych czworonożnych przyjaciół. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków i dzielenia się nimi ze znajomymi. Jeśli podobał wam się ten odcinek, prosimy o subskrybowanie naszego kanału, zostawienie łapki w górę lub komentarza. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć coraz lepsze treści. Dziękujemy.